Witajcie kochani. Niedawno opublikowałam na swoim kanale vlog, w którym poinformowałam Was o tym, że pod koniec maja zamierzam się gdzieś wybrać na kilka dni, głównie po to, żeby się poopalać i w związku z tym postanowiłam kupić sobie kilka strojów kąpielowych. A z uwagi na to, że już jakiś czas temu zauważyłam, że Wy bardzo lubicie obserwować to, gdzie ja kupuję różne rzeczy, w jakich sklepach i na jakie produkty się decyduję oraz jak przebiega mój proces zakupowy i decyzyjny zarazem, ponieważ wielokrotnie pokazywałam to na Snapie, a Wy za każdym razem robiliście dużo screenów. Oczywiście korzystając z tej okazji zachęcam Was do obserwowania mnie w tym miejscu, mój nick to Olfaktoria. Stwierdziłam, że warto by było, gdybym zrobiła coś podobnego we vlogu i tak też zrobiłam. We vlogu, który Wam się wyświetli tutaj na górze w proponowanych teraz, pokazałam Wam, gdzie zdecydowałam się kupić swoje stroje kąpielowe. Pokazałam zakupy za pośrednictwem sklepu internetowego apapat.com, który to jest jedynym w Polsce autoryzowanym sprzedawcą bielizny i strojów kąpielowych marki Lajon by Agent Provocator. I dla tych z Was, którzy nie wiedzą, bo zakładam, że nie wszyscy są z moimi filmami na bieżąco, Lajon to jest tańsza i młodsza linia uwielbianej przeze mnie, jak wiecie, marki Agent Provocator, która to powstała w 2013 roku we współpracy z siostrami Moniką i Penelope Cruz. I ja się o tej marce i o tym sklepie dowiedziałam dzięki Instagramowi Renaty Kaczorok, wspominałam Wam już wcześniej o tym. I stwierdziłam, że to jest idealna okazja ku temu, żeby w związku z tym, że chciałam kupić te stroje, pokazać Wam, jak to u mnie wszystko wygląda. I ja w tym vlogu wspomniałam o tym, że zdecydowałam się na kilka strojów, ale że w związku z tym, że nie byłam pewna ich rozmiarów i przymierzałam się też do kupna bielizny, postanowiłam odebrać to swoje zamówienie osobiście, ponieważ jest taka możliwość. W Warszawie, w budynku Metropolitan można te rzeczy sobie odebrać i tak też zrobiłam. I w momencie, kiedy udałam się do tego butiku, zdecydowałam się na zakup kolejnych, słuchajcie, strojów kąpielowych, a także bielizny i perfum. I ja to też, słuchajcie, uwieczniłam w kolejnym vlogu. I też pokazałam mnóstwo zdjęć z przymierzalni na Snapie. Widziałam, że Wam się bardzo spodobały. I ja Was wtedy zapytałam o to, czy chcielibyście, żebym zrobiła dla Was haul. Ten pomysł wydał mi się ciekawy z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że sama wybieram się teraz na takie krótkie wakacje. Po drugie zbliża się sezon urlopowy, więc zakładam, że wiele kobiet będzie szukać inspiracji, chociażby pod kątem doborów strojów kąpielowych i nie tylko. I zadałam Wam pytanie po prostu, czy macie ochotę na taki haul dedykowany marce Lajon. I bardzo dużo osób wyraziło zainteresowanie tym tematem i dlatego właśnie postanowiłam dzisiaj Wam pokazać, co dokładnie sobie kupiłam. Ci z Was, którzy obserwują mnie od dłuższego czasu, doskonale wiedzą, że już wcześniej realizowałam takie hole poświęcone jednej marce, m.in. Louis Vuitton czy marce Hugo Boss. Linki do tych filmów też Wam się wyświetlą tutaj na górze. Także nie będzie to nic nowego w tym zakresie, aczkolwiek będzie to coś nowego o tyle, że tym razem nie będę pokazywać Wam ubrań, a bieliznę i stroje kąpielowe. Zauważyłam, że vlogerki i youtuberki bardzo rzadko o tym mówią, nie wiem dlaczego, być może się wstydzą, ale ja się nie wstydzę. Dlatego uznałam, że dobrze będzie, jeśli Wam pokażę po prostu te rzeczy, bo być może kogoś z Was zainspiruję do tego, żeby kupić sobie coś ciekawego. Dobrze, pozwólcie, że przejdę już do meritum, ponieważ widzę, że się trochę rozgadałam, a nie tak miało być, przynajmniej nie taki był mój zamiar. Także dzisiaj opowiem Wam, moi drodzy, o 6 strojach kąpielowych, 4 kompletach bielizny oraz 3 zapachach, które kupiłam sobie najpierw w sklepie apapat.com, a następnie w butiku. I myślę, że zacznę od strojów kąpielowych, a raczej nie strojów kąpielowych, tylko bikini, bo tak brzmi ich prawidłowa nazwa, dlatego, że jest to temat najbliższy w tej chwili mojemu sercu, ponieważ wybieram się niebawem za granicę. Także bikini, taki klasyczny, dwuczęściowy strój o trójkątnej budowie. I pierwszym, o którym chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć, jest strój Robi w kolorze zielonym. Chociaż to nie jest taka zieleń sensu stricto, to jest bardziej kolor szmaragdowy, taki morski,
On jest dostępny w 3 kolorach w zasadzie, tym szmaragdowym, różowym i czerwonym. Ja Wam w tej chwili pokazuję ten właśnie szmaragdowy. Jak widzicie, jest to klasyczne bikini, trójkątne, nieusztywniane, zawiązywane na górze, z tyłu, wiadomo, i coś, co jest bardzo charakterystycznego, a co odróżnia ten strój bikini od innych mu podobnych, jest to, że posiada dodatkowe jakby sznurki, które tworzą krzyż na plecach, czyli nie wyglądają tak jak klasyczny biustonosz, i z przodu też tworzą takie rozwilenie i to bardzo, bardzo ładnie wygląda. Ten strój jest też bardzo miły w dotyku i bardzo ładnie wygląda na sylwetce, przynajmniej na mojej. Myślę, że część z Was widziała, bo się prezentowałam w tym stroju na snapie. I jeśli chodzi o dół tego stroju, to znowu bardziej wycięty z przodu, mniej z tyłu, widać pośladki, on bardzo ładnie podkreśla pośladki, wiązany po bokach i ten strój ma takie złote elementy też tutaj po bokach, jeśli kogoś z Was by to ciekawiło. Ja go kupiłam w rozmiarze S, wspominałam Wam już o tym, czyli zarówno góra jak i dół to rozmiar S i ten strój kosztował 465 zł. A kolejny strój też jest strojem Robi, ponieważ znowu ci z Was, którzy oglądają mojego vloga na temat moich zakupów w sklepie Apapat, wiedzą, że ja zdecydowałam się wówczas na to, żeby kupić sobie ten sam strój w 2 wersjach kolorystycznych, dlatego że chciałam przetestować opcję tej bezpłatnej poprawki krawieckiej, czyli do szycia do górnej części stroju push-upa i tak też zrobiłam w przypadku tego różowego stroju. Także mamy tutaj push-up, usztywniane miseczki i pokazywałam Wam ten strój na sobie i muszę Wam powiedzieć, że i w jednym wyglądałam dobrze i w drugim, natomiast jestem zadowolona z tego, że zdecydowałam się na tę poprawkę, bo wiecie, ja lubię testować różne rzeczy. Jak się dowiedziałam, że jest taka możliwość, wiedziałam, że będę kupować stroje, no to kto ma to inny przetestować, jak nie ja? Zwłaszcza, że taka poprawka, kiedy dokonujemy jej za pierwszym razem, jest bezpłatna, a każda kolejna kosztuje 50 zł, także ten pomysł wydał mi się bardzo, bardzo ciekawy. Jestem zadowolona oczywiście z zakupu obu tych strojów. On też kosztuje 465 zł i też kupiłam go w rozmiarze S. Mam tutaj na myśli i górę, i dół. I coś, czego Wam jeszcze nie powiedziałam, to to, że na początku zakładanie tego stroju jest dość problematyczne, ponieważ jest tutaj trochę tych sznureczków, jak widzicie, i one się plączą, więc jak nie wiemy, jak ten strój ma finalnie wyglądać na ciele, to będziemy się, wiecie, przez niego przedzierać. I ja za pierwszym razem nie miałam zupełnie pojęcia, jak go założyć, jak przymierzałam, także na pewno nie jest to łatwa sprawa i nie zakłada się tego stroju bardzo szybko, przynajmniej za pierwszym razem, ale tak jak Wam powiedziałam, uważam, że warto zwrócić uwagę właśnie na ten model Robi. Jest jeszcze w kolorze takiej intensywnej czerwieni, także zachęcam do zapoznania się również z tamtym kolorem. Kolejne 2 stroje, o których chciałabym Wam opowiedzieć, to stroje, które pokazywałam Wam we vlogu w momencie, kiedy robiłam zamówienie przez internet, ale na których zakup zdecydowałam się dopiero w momencie, kiedy zjawiłam się w butiku, po ich uprzednim przymierzeniu. I zacznę może od stroju Hailey, który to jest jedynym czarnym strojem, jaki sobie kupiłam i wygląda bardzo elegancko. Myślę, że to jest taki najbardziej elegancki, mogłabym powiedzieć, strój, jaki sobie kupiłam. Jak widzicie, jest czarny, miseczkę ma w kształcie trójkątnym i dodatki w kolorze złotym. Ramionczka są regulowane i w tej chwili układają się tak jak biustonosz z tyłu, natomiast wiecie, co odkryłam? I odkryłam to dopiero będąc w butiku, bo tego nie widać na stronie internetowej, że można je sobie tutaj wysunąć i zmienić, w sensie dać na krzyż, także mamy 2 stroje jakby w jednym, ponieważ jedna wersja układa się tak jak typowy biustonosz, a druga wersja układa się na plecach w krzyż i to mi się bardzo podoba. Te ramionczka mi się podobają jeszcze o tyle, że możemy je sobie odpiąć, kiedy leżymy sobie po prostu na brzuchu i chcemy się opalić tak, żeby nie mieć pasów na plecach. Także moim zdaniem to jest duży plus. Ta góra jest tutaj usztywniana, jest tu tak jakby jakaś gąbka, podejrzewam, w środku, ale nie jest to push-up. Ona jest jednolita na całej długości tego stroju. Coś, co jeszcze Wam chcę powiedzieć, to to, że ten strój ma charakterystyczny dla strojów lażą i nie tylko zamek.
który jest problematyczny w odpinaniu i zapinaniu, zwłaszcza jeśli nie mamy wprawy. Ja na początku miałam olbrzymie trudności z tym, żeby sobie z tym zamkiem poradzić i najczęściej do tej pory robię tak, że i tak też jest w przypadku strojów Agent Provocator, że wcześniej je sobie zapinam, a następnie je zakładam, żeby się niepotrzebnie nie denerwować. Natomiast dół tego stroju to są takie, powiedziałabym, klasyczne figi, ale jak widzicie, zarówno góra, jak i dół mają taki tutaj akcent złoty w postaci zamka, który owszem możemy odpiąć, ale tutaj się nic nie dzieje. W sensie ten strój się nie rozszerza. Tak samo jak i tutaj, także możemy sobie odpiąć, ale to nie spowoduje, że przedzielimy sobie tę górę na dwie części. Ten strój, podobnie jak pozostałe, kupiłam w rozmiarze S, czyli zarówno górę, jak i dół w rozmiarze S i jego cena to 550 zł. Na kolejny strój Tyler, zwróciłam uwagę w głównej mierze ze względu na Instagram Renaty Kaczoruk, ponieważ to tam go wypatrzyłam i tam mi się spodobał. I mam tutaj na myśli strój w taki charakterystyczny motyw przypominający mi zeberkę w kolorze czarno-białym. Strój, powtarzam, dwuczęściowy, który ma złote elementy w postaci zapięcia tutaj, jeżeli chodzi o górną część stroju i tutaj z boku również przy dolnej części w postaci majtek. Mamy tutaj znowu bardzo wycięty ten tył, także bardzo ładnie ten strój podkreśla pośladki, a jeśli chodzi o tę tutaj górę, to jest zawiązywana przy szyi. A z tyłu znowu mamy tutaj to zapięcie, także uważajcie, uważajcie. Natomiast sam ten strój bardzo ładnie leży, pokazywałam Wam to we vlogu, może podlinkuję Wam na górze, żebyście sobie mogły sprawdzić, także polecam oczywiście. Góra i dół znowu, kupione w rozmiarze S i cena, żebym nie zapomniała, to 445 zł. Kolejny strój, o którym chciałabym Wam powiedzieć, to strój dwuczęściowy, znowu, o nazwie Agata, który przykuł moją uwagę głównie ze względu na bardzo charakterystyczne i moim zdaniem niesamowicie seksowne wycięcia. Tutaj jeżeli chodzi o majtki, a jeżeli chodzi o górę, to znajdują się one z obu stron. Może pokażę Wam tył, to będzie lepiej widać. I od razu też widać, w jaki sposób zapina się ten biustonosz, nie biustonosz, tylko górną część stroju, a mianowicie na dwa te charakterystyczne dla marki L'Argent zapięcia. Z przodu mamy tak jakby pasek, także jeżeli macie bardzo mały biust, to on pewnie optycznie Wam go spłaszczy, także na takie kroje niektóre kobiety muszą uważać. I on jest zawiązywany tutaj też na górze. Wygląda naprawdę genialnie, bardzo się sobie w nim podobam. Podoba mi się też to, że można go oczywiście tutaj sobie rozwiązać i nosić normalnie jako pas. On jest też dostępny w wersji jednoczęściowej. Ta góra tutaj nie jest usztywniana. I kolor, tak jak powiedziałam, ciemnogranatowy. I taka ciekawostka dla Was, ponieważ ci z Was, którzy widzieli mojego vloga, na pewno wiedzą, że ja się zdecydowałam na to, żeby zamówić ten strój w rozmiarze S, zarówno górę, jak i dół. Tymczasem na miejscu postanowiłam przymierzyć go jeszcze raz i co się okazało? Okazało się, że ostatecznie zdecydowałam się na to, żeby górę wziąć w rozmiarze M, medium, może pokażę Wam, proszę bardzo. I sama się sobie do tej pory dziwię. Chyba jest tak, że im jestem starsza, tym większy jest mój biust, a myślałam, że powinno być na odwrót. Nie, słuchajcie, nie wiem, z czego to wynika. W każdym razie mówię Wam o tym dlatego, że wydaje mi się, że jeśli do tej pory miałyście albo będziecie mieć problem z wyborem rozmiaru góry, to nie przejmujcie się za bardzo, bo wydaje mi się, że zarówno SK, jak i MK będzie Wam pasować, podobnie jak stało się w moim przypadku. I cena tego stroju to 445 zł. Moją wisienką na torcie, jeśli chodzi o stroje kąpielowe, jest ten oto przepiękny strój Alenia, dwukolorowy, na zasadzie color blockingu powstały. Mamy tutaj miks dwóch kolorów, bardzo intensywnego różowego, a w zasadzie fuksji i czerwieni. I to jest, słuchajcie, strój, w którym ja zakochałam się od razu. I jest to strój, który najlepiej nadaje się do uprawiania sportów wodnych, ponieważ w jego przypadku nie ma możliwości takiej, że coś nam się zsunie, rozwiąże, rozplącze, uniemożliwiając nam uprawianie właśnie sportów wodnych. Także do tego się idealnie nadaje.
On jest dostępny jeszcze w kolorze czarnym i zielono-niebieskim, a także jednoczęściowym, ale mi się najbardziej aktualnie podobają dwuczęściowe, więc wszystkie, które kupiłam, to są stroje dwuczęściowe. Ma tutaj wycięcie, które znajduje się również w dolnej części tego stroju, zarówno z przodu, jak i z tyłu. I znowu, słuchajcie, bardzo charakterystyczne, po raz kolejny powtarzam dziś to zapięcie, do którego trzeba się przyzwyczaić, oraz czarne ramionczka. I teraz słuchajcie, hit, czyli coś, co odkryłam dopiero kiedy wróciłam do domu już z zakupami. Zobaczyłam, że te ramionczka tutaj można odpiąć, w sensie wysunąć, i to ma dwie podstawowe zalety. Po pierwsze, można sobie te ramionczka dać znowu na krzyż, bo teraz one są ułożone tak, że wyglądają jak w biustonoszu, więc można je dać na ukos. A po drugie, można je odpiąć znowu w momencie, kiedy chcemy się opalać, także rewelacja, rewelacja. Oczywiście o tym nie wspomniałam, góra nie jest usztywniana, ale genialnie eksponuje biust. Biust wygląda w tej górze naprawdę świetnie. I tutaj znowu muszę Wam powiedzieć w ramach ciekawostki, że widzieliście, że zamawiam przez stronę SK zarówno górę, jak i dół. Natomiast będąc na miejscu, zdecydowałam się jednak na M-kę, jeśli chodzi o górę. Także znowu, jeśli macie problem, zastanawiacie się, czy bardziej S czy M, to ja myślę, że niezależnie od tego, który rozmiar wybierzecie, będziecie z niego zadowolone. Dobrze, to by było na tyle, jeśli chodzi o stroje kąpielowe, a teraz przejdę może do bielizny. Będąc w Metropolitanie, przymierzyłam naprawdę sporo kompletów bielizny i ostatecznie zdecydowałam się na zakup 4 z nich. I w pierwszej kolejności pokażę Wam może komplet w kolorze białym. I ja mówiłam o nim we vlogu, planując zakup kompletu o tej samej nazwie, Amalea, bo ten mam tutaj na myśli, w kolorze czarnym. Ale niestety na miejscu okazało się, że nie ma tego kompletu w moim rozmiarze i zdecydowałam się na kolor biały i absolutnie tego nie żałuję. Uważam, że jest przepiękny. Jak widzicie, ma tutaj 3 kokardki z przodu i miseczkę usztywnianą, która dodatkowo sprawia, że ten biust jakby jest bardziej ściśnięty i uwydatniony. Wygląda naprawdę cudnie. Zapinany, ramionczka regulowane, ale nie odpinane, gdyby kogoś z Was to interesowało. I jeśli chodzi o dół, to zdecydowałam się na stringi, które są tutaj zakryte, także nie ma nic prześwitującego z przodu. I z tyłu nie jest to też sam taki cienki pasek, tylko jest też element tej koronki. I co ciekawe, ja kupiłam sobie te majtki, a w zasadzie stringi w rozmiarze S, a wiem też, że w sprzedaży są jeszcze figi, gdybyście były zainteresowane, i pasy do pończoch. I w tym momencie chciałabym Was zapytać z ciekawości, czy nosicie pasy do pończoch, czy nosicie pończochy? Bardzo mnie to ciekawi, dajcie mi proszę znać w komentarzach. Jeśli chodzi o cenę tego kompletu, to góra, czyli biustonosz, kosztuje 315 zł, a dół 145 zł. Kolejnym kompletem bielizny, o którym chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć, jest komplet o nazwie Leola, w którym to zakochałam się od razu, tuż po tym, jak się dowiedziałam, że nie uda mi się kupić mojego ukochanego kompletu Ada, o którym wspominałam Wam wielokrotnie. I słuchajcie, po prostu przyszłam z takim nastawieniem, że kupię sobie w końcu ten czarny komplet. I okazało się, że niestety, ale to jest jeden z bestsellerów sprzedażowych i już nie ma rozmiaru mojego. I byłam tak smutna i niepocieszona tym faktem, że postanowiłam znaleźć sobie jakiś, może nie zamiennik, ale coś, co sprawi, że znowu będzie mi wesoło. I tak się stało, jeśli chodzi o komplet właśnie Leola. On ma kolor ciemnogranatowy i kokardkę na środku, jak widzicie, budowę taką ala gorsetową, ramionczka regulowane, ale nie odpinane. Z tyłu taki szeroki pas zapinający, może Wam pokażę. O, tak będzie chyba najlepiej to widać. I jeśli chodzi o przód tego biustonosza, to on jest tutaj dodatkowo, może nie usztywniany, ale posiada taką warstwę tiulu, która ładnie modeluje i uwypukla biust. Wygląda ślicznie na ciele. Gorąco Wam polecam ten zestaw. Można go kupić i ze stringami, i z takimi
majtkami sięgającymi aż do pępka oraz z taką wersją, którą ja kupiłam, czyli taką, która jest pomiędzy stringami a zwykłymi figami. Jest prześwitująca z przodu, ta wersja, ma kokardkę i tutaj taką budowę koronkową. Wygląda to naprawdę genialnie. Ja jestem zakochana w tym komplecie i gorąco go Wam polecam. Wiem, że jest duża szansa, że on również stanie się bestsellerem, także kupujcie póki możecie, ponieważ później może się zdarzyć tak, że też sobie zaplanujecie i okaże się, że niestety nie będziecie go w stanie sobie kupić. Jeżeli chodzi o cenę tego kompletu, to góra kosztuje 295 zł, a dół 145 zł. Kolejną bielizną, która spodobała mi się na tyle, że postanowiłam ją kupić, był komplet o nazwie Katie. Czarny, z ozdobami w postaci różowych kwiatków. I mamy tutaj znowu 3 kokardki i znowu, może nie usztywnienie, ale tutaj taką dodatkową stabilizację w formie tiulu, która sprawia, że biust ładnie uwypukla i uwydatnia. Naprawdę bardzo ładnie wygląda. Ramionczka regulowane, ale znowu nie odpinane. I do tego kupiłam sobie figi. Figi, które z przodu też mają 2 kokardki, są prześwitujące. Także uważajcie, drogie panie. Jeśli chcecie pewne rzeczy zakryć, no to kupcie sobie inną wersję. A z tyłu wyglądają w ten sposób. I z tego co wiem, w sprzedaży są jeszcze majtki typu stringi oraz halka. Także ten asortyment jest szerszy. A cena to... biustonosz kosztuje 315 zł, a figi 155 zł. I jedna z Was, słuchajcie, napisała mi niedawno wiadomość na Facebooku, ponieważ była to osoba, która po prostu kupiła coś za pośrednictwem apopat.com z mojego polecenia i bardzo chwaliła sobie obsługę tego sklepu, ponieważ okazało się, że nie było majtek w jej rozmiarze i pani zaproponowała jej bezpłatną poprawkę krawiecką, czyli zmniejszenie majtek do jej rozmiaru. I uważam, że to jest świetny pomysł. Nie wiem, czy sama bym na to nie wpadła. To znaczy wiedziałam, że mogę sobie zażyczyć, żeby mieć dodatkowy push-up, ale na przykład, żeby zmniejszyć rozmiar majtek. Świetna sprawa, słuchajcie. I ta właśnie moja Wicka, którą z tego miejsca pozdrawiam, była bardzo, bardzo zadowolona z tego. Także polecam Wam też takie rozwiązanie. Nie smućcie się, jeśli nie będzie na przykład interesujących Was rzeczy w Waszych rozmiarach. Zawsze miejcie z tyłu głowy to, że możecie sobie zażyczyć właśnie taką poprawkę bezpłatną, krawiecką. I ostatnia rzecz, którą chciałabym Wam dzisiaj pokazać, ostatni komplet bielizny, to komplet o nazwie Vanessa, który ma taki bardzo, bardzo mocny odcień różu, fluorescencyjno-neonowy, tak bym powiedziała. Znowu 3 kokardki. Tym razem nie znajdziemy tutaj żadnego usztywnienia ani warstwy tiulowej. Ramionczka znowu regulowane, ale znowu nieodpinane. I on, słuchajcie, genialnie leży, przynajmniej na mnie. Pięknie wygląda na biuście, pokazywałam to na snapie, tutaj Wam nie pokażę. Także jeszcze raz zachęcam do obserwowania mnie na snapie. I do tego kupiłam sobie stringi. I tym razem są to stringi już takie typowe, z takim bardzo cienkim paskiem po środku. Nie każda kobieta to lubi, ale po prostu zaznaczam jeszcze, że tak to właśnie wygląda. I z przodu taki motyw koronkowy. I ten komplet jest jeszcze dostępny w białym i czarnym kolorze i do tego są też pończochy, także pas do pończoch. Także znowu wracamy do pytania, czy nosicie pasy do pończoch i pończochy, moje drogie panie, dajcie mi proszę znać. Myślę, że ten komplet będzie genialnie wyglądał na opalonej skórze, to znaczy nie myślę, jestem przekonana. Także jak się opalę, to mam nadzieję, że Wam się kiedyś tam zaprezentuję pewnie na snapie. I teraz przejdę może do cen, żeby nie zapomnieć. Biustonosz kosztuje 295 zł, a majtki 145 zł. I ostatnią rzeczą, o jakiej chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć, są perfumy. Wspominałam Wam na początku filmu, że kupiłam sobie 3 zapachy marki Agent Provocator, spalszczając nazwę, którego to ja w skrócie nazywam agentem. I pierwszy z zapachów, jaki chciałabym Wam pokazać, to woda perfumowana o nazwie Fatal
z 2014 roku, którego twarzą była Monika Cruz. I jaki jest to zapach? Jest to zapach słodki, do stosowania na co dzień, ale porą wieczorową również, z cyklu Gourmand, czyli zapachów takich tak słodkich, że aż chce się je zjeść. I w tym zapachu wyczujemy takie nuty jak między innymi porzeczkę, wanilię, czy taki afrodyzjak, jakim jest czekolada. Mango również, to w ramach ciekawostki. Jest to zapach bliskoskórny, utrzymuje się na skórze około kilku godzin. Ma właściwości ocieplające, także jeśli lubicie tego typu wonie, jeśli lubicie na przykład takie zapachy jak Lancôme La Vie est Belle, to będzie coś dla Was. I ja w tej chwili trzymam pojemność 100 ml. Kolejnym zapachem, który powstał wskutek ukazania się na rynku tego, który chciałabym Wam pokazać, jest zapach Agent Provocateur Fatal Intense, czyli wariacja na temat Fatal. I to jest zapach, a w zasadzie woda perfumowana, z 2015 roku, w którego składzie znajdziemy m.in. chili, wanilię i lukrecję. Także wszystkie fanki lukrecji powinny być zachwycone tym zapachem. I już widzimy po kolorze flakonu, jakie będzie przeznaczenie tego zapachu, czyli nie będzie to raczej zapach do stosowania na co dzień, ale porą wieczorową, w chłodniejsze dni, albo kiedy będziemy się wybierać na randkę, to już jak najbardziej, ponieważ jest to zapach z pazurem, między innymi dlatego, że posiada w swoim składzie chili. A wiadomo, co to jest chili, jak smakuje chili, jak pachnie chili. Także powiem Wam, że gdybym ja miała na przykład wybierać między tymi dwoma zapachami, to wybrałabym chyba ten z uwagi na mój charakter. Aczkolwiek weźcie pod uwagę też to, że to jest jednak zapach słodki. Także nie każdemu będzie odpowiadał. I to jest, słuchajcie, 50 ml. I ostatnim już zapachem, który chciałabym Wam pokazać, jest zapach, który jest na rynku od kilku miesięcy zaledwie, ponieważ ukazał się w sprzedaży pod koniec ubiegłego roku. To jest zapach, znowu Agent Provocateur, Pure Aphrodisiac. Znowu spalszczam nazwę. Ma taki bardzo charakterystyczny, nietuzinkowy flakon, przypominający trochę jajko. Jest to zapach, i znowu, tak jak wskazuje na to kolor flakonu, lekki, kwiatowo-owocowy, niezobowiązujący, do noszenia na co dzień, porą wiosenno-letnią. Także jeśli lubicie tego typu wonie, szukacie takiego właśnie zapachu do stosowania na co dzień, czy do biura, to jak najbardziej go Wam polecam. Ja ostatnio właśnie najczęściej używam z tych trzech zapachów Agenta właśnie tego. I jeszcze nuty zapachowe, ponieważ o tym nie wspomniałam. Mamy tutaj m.in. gruszkę, mandarynkę i orchideę. Także tak prezentuje się moja kolekcja zapachów Agent Provocateur. Dajcie proszę znać, który z nich najbardziej Was zaciekawił. Dobrze, moi drodzy, na dzisiaj to by było wszystko. Mam nadzieję, że film był dla Was interesujący i okaże się, przynajmniej dla niektórych z Was, również inspirujący. Bardzo mnie ciekawi, która z rzeczy, którą Wam dzisiaj pokazałam, spodobała Wam się najbardziej. Piszcie proszę w komentarzach. Dajcie mi również znać, czy chciałybyście w zasadzie, żebym robiła tego typu holi nie tylko dedykowanych, ale takich poświęconych bieliźnie. W przyszłości robiła więcej. Bardzo mnie to ciekawi. Chciałabym w tym miejscu gorąco podziękować wszystkim tym osobom, które już dokonały zakupów w sklepie apapat.com, ponieważ już dostaję pierwsze zdjęcia i wiadomości. Jest mi niezmiernie miło. Byłam niedawno w butiku ponownie z Oliwią, która robiła tam zakupy i dowiedziałam się, że wykupiłyście część już tych rzeczy, które pokazywałam Wam we vlogu. Także muszę Wam powiedzieć, że jest mi niezmiernie miło. Cieszę się, że liczycie się z moim zdaniem, że również doceniacie świetne jakościowo marki i świetne jakościowo produkty, bo tutaj to jest w tym wszystkim najważniejsze i że jesteście z tego zadowolone. Zachęcam Was oczywiście cały czas do hashtagowania Waszych zakupów na Instagramie za pomocą hashtaga Inspired by Olfactoria. Będzie mi bardzo, bardzo miło móc zobaczyć, co takiego dokładnie sobie kupiłyście. Przypominam, że w opisie pod filmem znajdziecie dokładną listę rzeczy, o których Wam dzisiaj opowiedziałam, wraz z rozmiarami, cenami i linkami do sklepu, w którym można te rzeczy kupić.
listę mediów społecznościowych, w których jestem obecna. Gorąco Was zachęcam do obserwowania mnie przede wszystkim na Instagramie i na Snapie oraz do subskrybowania mojego newslettera, ponieważ w tym miesiącu szykuję dla Was kolejny bardzo ciekawy konkurs. Przypominam również, że w opisie pod filmem znajdziecie listę wszystkich rzeczy, jakie mam dzisiaj na sobie, kosmetyków, za pomocą których wykonałam dzisiejszy makijaż, razem oczywiście z linkami do sklepów, w których można je kupić. Gorąco Was zachęcam do subskrybowania mojego kanału i klikania łapek w górę, jeśli filmik Wam się podobał. Tymczasem gorąco Wam dziękuję za uwagę i poświęcony czas i do zobaczenia w kolejnym filmie.